Ale generalnie można powiedzieć, że te pierwsze lata pana dzieciństwa do wojny, Tak. to pan się w zasadzie bawił z Żydami. Z Żydami, no przede wszystkim z nimi, bo oni byli w zasięgu ręki. Abramek nie, bo Abramek mieszkał na ulicy Jurowieckiej, ale jego babcia mieszkała na ulicy Sienkiewicza i Róg Jurowieckiej. Tam właśnie mieszkał mój wujek. I dzięki temu, że ja chodziłem do wujka, zapoznałem się z Abramkiem, a Abramek przeważnie tam mieszkał i tak się z nim zaprzyjaźniłem. Moimi kolegami na ulicy Białej w kamienicy numer 1 była Frumcia i Salniczek, którego ojcem był podrabinek, będący kantorem, śpiewakiem w synagodze przy ulicy Zamenhofa, który miał sklepik w ratuszu z materiałami i sukiennymi. Podrabinek mieszkali na rogu ulicy Białej i Zamenhofa. Ale bawiliśmy się na naszym podwórku, na ulicy Białej. A w co myśmy się bawili? W chowanego. Potem, jeśli chodzi o piłkę, no to piłkę żeśmy się bawili. Dalej klasy, także ciuciu babkę też bawiliśmy się. Nie było żadnej różnicy, bo i dzieci żydowskie, i dzieci polskie bawili się. Trzecim kolegą był Abramek z biednej żydowskiej rodziny, który był ciągle głodny, który dlatego podczas zabaw mnie się słuchał. I z tą trójką dzieci bawiłem się w różne gry na moim podwórku. Ale rozmawialiście po polsku. Po polsku. Oni wszyscy znali polski. Oczywiście znali polski. Rozmawialiśmy po polsku. No ale one troszkę między sobą, te dzieci żydowskie, mówiły w języku żydowskim. To pan niektóre tak, oczywiście. Czyli tak. pan niektóre słówka rozumiał. Oczywiście rozumiałem, ale przeważnie rozmawialiśmy już po polsku, bo oni też pięknie mówili po polsku. Nawet śpiewaliśmy piosenki. No pamiętam, że z Abramkiem to miałem brata Cześka, który był starszy od nas, który też tam mieszkał. No to on kazał mnie z Abramkiem się nie bić, tylko przywracać, kto kogo przywróci. No. Abramek zawsze był silniejszy ode mnie, chociaż to był kawał głodomora, bo przychodził do mnie ze względu na to, że mamusia częstowała go, moja mama częstowała go ciastkiem, czy plackiem, czy innymi. I dlatego Abramek przychodził do nas. Fruncia i Salczyk byli bardzo dobrze ubrani, a Abramek był bardzo ubogo ubrany. Fruncia była bardzo ładna. A pana rodzice, mamusia i tatuś, nie robili z tego problemu, że pan się bawi? A nie, skądże, mój tatuś znał trochę języka jidysz, a w naszej kamienicy na rogu właśnie Białej i Zamenhofa, ona nadal stoi na szczęście, mieszkali Żydzi, z którymi ojciec był w bardzo dobrej komitywie, a ja z mamusią, jak przyszedł dla nich ten ich święto, szabas, to mamusia chodziła razem ze mną i zapalaliśmy w piecu, żeby oni sobie coś ugotowali. No. Także... Dostawał pan coś za to? No tak, oczywiście. No a potem, jak był Nowy Rok, to Żydzi mieli takie powiedzenie, którego ja nauczyłem się na całe życie, abyśmy byli zdrowi i nasze fabryki szły. No wie pan, z tym fabrykami, no nie wszyscy byli fabrykanci, było dużo biedoty. Nie, oczywiście, byli biedni, ale był tam taki krawiec, który mówił dla mego tatusia, ty, mówi Józik, zbieraj pieniądze, bo ty chyba nie chcesz, żeby twój ojciec, bo mój ojciec był dozorcą, żeby twój syn Żorżyk, bo tak mnie nazywali, był też takim dozorcą jak ty. On powinien się uczyć i zająć jakieś bardzo poważne stanowisko. No i ojciec z matką piłowali oprócz tego drzewo, bo nie było węgla, nie było innych, tylko popalili po prostu drzewem. I tatuś z mamusią oprócz tego, że był tym dozorcą, to również piłowali drzewo, bo tym Żydzi opalali swoje mieszkanie. Jak ja już trochę podrosłem, to
mój tatuś z mamusią piłowali drzewo, a ja układałem w chlebie. I za to dostawałem pieniądze, które wkładałem do swojej kasetki. To była taka kasetka. No. To też ciekawe, że pana rodzina i pan mieszkaliście właściwie w centrum dzielnicy żydowskiej. Tak jest, oczywiście. Tam mieszkali przeważnie Żydzi, a Polacy to byli ci, których ja znałem, z którymi moi rodzice mieli jakieś kontakty koleżeńskie. No to byli właśnie dozorcami albo tam innymi. To byli pracownicy fizyczni dostępu. No A czy na Szabas na przykład, bo tam były wąskie uliczki, oni zamykali te ulice jakimiś szlabanami? Nie, Nie. tylko... A pamięta pan szałasy budowane na świętość? Tak. Jak oni to robili? Więc na budynku przy ulicy Białej były balkony takie, ale to takie były balkony długie na pierwszym piętrze. I ci, którzy mieli mieszkania przy tych, które okna wychodziły na ten balkon i drzwi, to na te właśnie święto budowali tam te namioty. Z czego? Z płótna. I oni tam właśnie, bo to na wyjście Żydów z niewoli, z Egiptu, tak. I tam oni właśnie to siedzieli. Ale to wtedy w tych namiotach siedziały różne rodziny? Nie, no to raczej siedzieli przede wszystkim ci, którzy mieszkali w tych mieszkaniach, te mieszkania były związane z tym balkonem. Właściwie to był taki dosyć duży balkon. To się nazywało Święto Szałasów. Szałasów, tak. I tak to było, aż dopiero w 1939 roku zaczęto mówić, że będzie wojna. Czas nam wszystkim szybko upływał, aż do wojny w 1939 roku, gdy do naszego miasta wkroczyli Sowieci, a w 1941 roku Niemcy. W 1940 roku Podrabinek wraz z rodziną, z żoną i 4 dzieci wyjechali, jak mówili, do Palestyny, bo wtedy jeszcze nie było Izraela. I bawiłem się tylko z Abramkiem, który w 1921 roku został wraz z rodziną wygnany do getta i tak skończyła się moja zabawa z nimi. Po wielu latach miałem spotkanie z Żydami podczas mego referatu o getcie i morderstwie Żydów. I jeden z nich powiedział mi, że Podrabinek z rodzinami wyemigrował do USA, a nie do Palestyny. Abramka chciałem odwiedzić w getcie. Podczas mego razem z Zenkiem Borowskim i innymi kolegami po zakup książek od dzieci żydowskich. I oczywiście poszliśmy odwiedzić Abramka do jego domu na ulicy Jorowieckiej, ale niestety jak zacząłem wołać do niego Abramek, to wyszła z innego mieszkania Żydówka, która mnie znała i powiedziała, że Abramek z rodziną w dniu 18.09.1941 roku deportowano do Próżan i tam go zamordowano. Książek niestety nie udało się nam kupić, gdyż sami chłopcy, którzy przynieśli nam do sprzedaży, powiedzieli, że nie sprzedadzą nam je za marki i fenigi, ale za żywność. Jeśli chodzi o tego Abramka, to było tak, że Judenrat to brał przede wszystkim pod uwagę tą biedotę. I w ten sposób Abramek został zamordowany.